Dzisiaj zrobiliśmy test Yasaka Shining Dragon na podkładzie maksymalnym, czarna okładka. Jest to najnowszy produkt Yasaki. Produkt ten charakteryzuje się lepkim wierzchem, jest sztyki, czyli klejąca, delikatnie klejąca tak naprawdę, bo w porównaniu do prawdziwych chinek jest delikatnie klejąca. Testowałem ją standardowo na mojej desce DHS PG2. Graliśmy u Wojtka Kowalskiego, na zawodnika drugoligowego z małego Trójmiasta, który ma do dyspozycji taką fajną, kameralną salkę. Jeżeli chcecie indywidualne treningi, to można się do niego zgłosić. Link znajdziecie w opisie. Rotacja na tej okładzinie jest duża, powiedziałbym, że duża, gorzej jest z czuciem, tak? Nie czujemy, że nadajemy w miarę dużo rotacji na typowych klejących okładzinach typu Hurricane. Czujemy, że po prostu ta piłka ma rotację. Przy tensorowych okładzinach także czujemy, że nadajemy rotację. Przy tej okładzinie, przy tym twardym podkładzie i miękkim wierzchu jest to takie odczucie dosyć kartonowate. Kontrola na tej okładzinie rzeczywiście jest duża. No, można byłoby ją zastosować do takiej kombinacyjnej gry, bo ona też jest mało wrażliwa na rotację przeciwnika i do gry defensywnej, takiej mieszanej ze zakończeniem topspinem nadawałaby się. Jednak myślę, że jest kilka okładzin, które mógłbym polecić bardziej od tej. Katapult na tej okładzinie, no można uznać, że jest bardziej zbliżony do europejskich okładzin. Ten gąbczasty podkład w najnowszej technologii bardziej przypomina te najnowsze okładziny, jednak jest trochę bardziej twardy. Charakterystyka lotu piłki jest zbliżona do chińskich. Jest taka hybryda pomiędzy europejskimi a chińskimi okładzinami. Do tej pory z takich hybryd najlepszych, no to DHS Skyline TG360 mi się wydawała najfajniejszą. No to jest zdecydowanie coś innego, coś, co ma zupełnie inne czucie. Twardość tej okładki jest taka medium, to nie jest ani twarde, ani miękkie. Podkład niby jest twardy, ale ten cały wierzch jest miękki i takie odczucie jest średnia twardości. No tak jak dzisiaj graliśmy typowe elementy poprawiające forehand, to myślę, że do takiej gry forehandowej, topspinowej ta okładzina bardzo dobrze się nadaje, jednak tak grając chwilkę meczyk i takie inne rzeczy, no to odbiór na tej okładzinie też jest bardzo dobry i odbiór serwisu to jest jeden z atutów tej okładki, bo ona jest mało wrażliwa na rotację i przebijamy nawet przy tym najbardziej grubym, maksymalnym podkładzie, przebijemy tam, gdzie chcemy. Najgorzej ona mi się sprawowała chyba przy kontratopspinie, bo w takiej trzeciej strefie, drugiej strefie trochę brakowało mocy. Przy stole było wystarczająco tej mocy. Ten ruch trzeba było robić większy, żeby nadać rotację, ale przy stole jednak tam dało się nią zagrać, szło nią zaskoczyć, natomiast od stołu już było to ciężkie do wykonania. Co jeszcze takiego jest specyficznego przy niej, ona nie ma kliku, nie słyszymy tego, że nam się piłka odbija na niej.
Szczerze powiedziawszy, ja już sobie ją od samego początku stuningowałem i nawet na tuningu nie miała za dużo mocy. Ta okładzina to jest okładzina typowo forehandowa, ciężko byłoby się grało nią na backhandzie. No da się jakieś tam pojedyncze elementy obrócić, na przykład jak niektórzy defensorzy obracają i zagrać od czasu do czasu, zaskoczyć, ale do typowej gry backhandowej ta okładzina się nie nadaje. Mimo że ona jest delikatnie klejąca, nie ma takiej typowej charakterystyki jak klejące okładziny. Jest to hybryda, która jeszcze nie ma tej warstwy klejącej takiej, która by powodowała taką super rotację, że to niby ma być nowa broń na te nowe piłki plastikowe, jednak są okładziny, które dają tej rotacji więcej. Przy serwisie na pewno okładziny klejące mają przewagę nad europejskimi i serwis jest trudniejszy przy okładzinach klejących, jednak tutaj nie odczułem tego, żeby jakoś super to działało lepiej. W grze pasywnej ta okładzina jest lepsza niż typowe Chinki, bo ona więcej wybacza. Nie musimy tyle przykładać za każdym razem rotacji, bo na typowej Chince jak nie zrobimy ruchu, to oddajemy prostą piłkę do skończenia. Tutaj natomiast jak się przystawiło, zrobiło się odrzutkę, to jeszcze w miarę szło coś tam z tego dalej później wyciągnąć, ale nie jest to też tak dobre jak na typowych europejskich okładkach tensorowych. W grze aktywnej zdecydowanie brakuje na niej mocy. By trzeba było ją albo dużo mocniej stuningować, chociaż użyłem bardzo mocnego chińskiego tuningu, lub na szybszą deskę założyć, bo założyłem ją na off minusa, no to może na jakimś offie by się bardziej sprawdziło. Przy topspinie zachowuje się dobrze, wrzucamy tam gdzie chcemy, tylko nie ma takiego specyficznego kliku i czucia. W porównaniu do innych okładzin typu Bluefire, Gold Arts, Tynergy, to jest okładzina, która jest inna. Na pewno jest inną charakterystykę ma i ciężko ją się porównuje, bo z Chinkami jest tak, że na Chinki trzeba się uczyć grać. Ona jest delikatnie klejąca i tą okładziną by też trzeba było się trochę pouczyć grać, żeby wykorzystać jej pełny potencjał, jednak tak jak mówiłem, prędzej są Chinki, które dają dużo więcej możliwości i są bardziej popularne i więcej ludzi już je używa, są tak sprawdzone, tak? A to jest taki chwyt marketingowy może bardziej, żeby przyciągnąć, że jest klejący wierzch i będzie to działać, jednak to nie działa tak jak powinno. Fajnie się tym gra, bo mamy dużo kontroli tak naprawdę, dużo można zagrać w stół, jednak ostatecznie brakuje tej mocy. Myślę, że taki typowy Chińczyk, który używa Hurricana, nie przestawiłby się na to, bo to ma inną charakterystykę odbicia i inaczej się zachowuje. Te parametry są inne i jakość odbicia piłki jest gorsza. To do zobaczenia za tydzień. Za tydzień następny test. Myślę, że coś od Neubayera już, jakąś deseczkę z nowości. Kto wpisze w komentarzu, jakie są nowości od Neubayera i znajdzie i wpisze właśnie tą deskę, którą będziemy testować, to myślę, że coś dla niego przewidzimy w ramach nagrody. Zajadę się.